Cześć, nazywam się Marcin Montana, a to jest program Power from Hell. No dobra, jako że to jest mój pierwszy odcinek, wypadałoby się przedstawić. A więc jak wspomniałem wcześniej, nazywam się Marcin Montana, mam lat, no dobra, 50. Mieszkam w Warszawie, pochodzę z mojego kochanego Tomaszowa Mazowieckiego, pozdrawiam. Czym zajmuję się zawodowo? Otóż jestem aktorem i to jest moja pasja, mój zawód, zawód, którym chcę się realizować. Po części się realizuję, ale nie do końca tak, jakbym chciał. Ale tak jest życie, co zrobić, więc dlatego mam jeszcze swój mały biznes. Prowadzę firmę w branży mycia witryn sklepowych, szyldów reklamowych, konserwacja szyldów i tym podobne. I zastanawiacie się, po co mu jeszcze kanał na YouTubie, bo ma parcie na szkło. Tak, jak każdy aktor. Skąd ta nazwa Power from Hell? No otóż z racji tego, że już mam kilka lat na karku, więc przeszedłem jakąś tą drogę życiową, trochę biznesową, zawodową, więc chciałbym się z kimś, kto będzie chciał posłuchać, podzielić. Może komuś pomogę, może nie. Ważne, żebym nikomu nie zaszkodził. I tak skąd nazwa Power from Hell? David Goggins powiedział kiedyś, że żeby przejść przez piekło, musisz zostać diabłem. I zgadzam się z tym w 100%. Ja sobie to jeszcze troszkę tak rozszerzyłem. Powiedziałem, że żeby przejść przez piekło, trzeba zostać królem tego piekła. Trzeba z tego swojego piekła, przez które przechodzimy, czerpać energię i żywić się nią. Ogólnie jest to stworzony kanał dla ludzi, którzy mają jakieś problemy. Wszyscy mamy problemy. Jedni mają olbrzymie problemy, gdzie mało kto im pomoże, ale na szczęście większość ludzi ma te problemy średnie, bądź małe, bądź takie gówniane, które zaprzątają nam niepotrzebnie głowę. I poprzez ten kanał chciałbym dotrzeć do ludzi, którzy mają jakieś problemy i tak jak mówię, może uda mi się pomóc, z czego bym był bardzo zadowolony. A więc w pierwszym odcinku wziąłem na tapetę, jak się nie zamartwiać, jak nie stwarzać sobie problemów, czy jeśli mamy już te problemy, które są nie poprzez nasze działania, albo poprzez nasze działanie, bądź gdzieś tam, no życie pisze różne scenariusze i te problemy się pojawią w naszym życiu, żeby je jakoś przezwyciężyć. Więc idą problemy na tapetę. No także niestety problemy atakują nas z każdej strony. Sami sobie stwarzamy te problemy przez swoją głupotę, niewiedzę, ignorancję, bądź życie nam je rzuca pod nogi. Tak czy siak, no nie możemy ich roztrząsać, nie możemy się nad sobą użalać, trzeba z nimi walczyć. Nie ma innego wyjścia. Mam tutaj taki swój kajecik, pozwolicie, że będę czasami do niego zerkał, żeby mi nic nie umknęło. A więc tak, no wszyscy wiemy, że zamartwianie się jest bardzo niebezpieczne i nie prowadzi do niczego dobrego. No wszyscy to wiemy, ale nie korzystamy z tej wiedzy. Nie wiem, lubimy się zamartwiać, nie potrafimy sobie poradzić z zamartwianiem się. No są różni ludzie, różne mają charaktery, różne podejście do zamartwiania się. Niektórzy naprawdę nie potrafią sobie poradzić z zamartwianiem się, mają bardzo poważne problemy, są gdzieś na granicy depresji i ciężko jest się wyrwać z tego bagna. Inni no, lubią użalać się nad sobą, leżeć na kanapie, zamartwiać się, jeszcze fajnie jak ktoś przyjdzie, poklepie po ramieniu, nie poddawaj się, nie martw się, będzie wszystko dobrze, a ty nie będzie dobrze, kurwa, jestem taki do dupy, nie jesteś do dupy, wszystko będzie fajnie, ale nie, a i tak w kółko Macieju i taka w chuj rozmowa.
Także już wiemy, że zamartwianie się do niczego dobrego nie prowadzi. Są bardzo fajne 4 sposoby na zminimalizowanie zmartwień. I tak, pierwszy z nich: nie roztrząsajmy problemów bez końca. Lubimy to robić. Chodzimy w kółko, rozmyślamy, roztrząsamy te nasze problemy, nie podejmujemy jakichś pozytywnych działań. Roztrząsanie problemów jest destrukcyjne. Nie pomoże nam w niczym. Wtedy nie myślimy jasno, nie szukamy rozwiązań problemów, tylko zamartwiamy się, roztrząsamy to bez końca. Do niczego dobrego to nie prowadzi. Także tu przechodzimy do drugiego punktu. Podejmij decyzję. Nie roztrząsaj tego problemu, tylko podejmij decyzję i trzymaj się niej. Może to być nie do końca dobra decyzja, ale wiecie, zawsze zła decyzja jest lepsza niż brak decyzji. Więc jeśli podejmiemy już jakąś decyzję, to trzymajmy się jej. Idźmy w to. Szukajmy rozwiązań. Jeśli, tak jak mówiłem, jeśli ta decyzja nie jest w pełni taka, jak byśmy chcieli, nie prowadzi nas do super rozwiązania problemów, ale odciąga nas od tego roztrząsania. Także trzymajmy się tej decyzji, a po drodze być może, a może na pewno pojawi się lepsza decyzja, żeby ten nasz problem rozwiązać. Kolejny punkt, trzeci, to jest bardzo ważny punkt, najważniejszy z tych 4. Podejmij decyzję, czy może raczej zauważ w swoim umyśle, kiedy kończy się myślenie nad problemem, a zamartwianie się. Jest to niezmiernie ważne. Jeśli myślimy o problemie, to jest to bardzo pozytywna rzecz. Szukamy rozwiązań tego problemu. Szukamy rozwiązań, myślimy, zastanawiamy się, jak ten problem mamy rozwiązać. Ale w pewnym momencie, jeśli zauważymy, że coś nam tam klikło i zaczynamy się już zamartwiać, to już jest złe. Wróćmy do tego, co było. Ta granica jest bardzo cienka. Od myślenia do zamartwiania się. Naprawdę musimy gdzieś tutaj wyłapać tą cienką, czerwoną linię. Jeśli już zaczynamy się zamartwiać, wracajmy do myślenia. Myślenie jest konstruktywne. Myślenie doprowadzi nas do rozwiązania tego problemu. Zamartwianie się jest destrukcyjne i do niczego nas dobrego nie doprowadzi, więc wręcz przeciwnie, może nam spierdolić życie. Także konstruktywne myślenie, a nie destrukcyjne zamartwianie się. 4. punktem jest, tak, macie rację, działanie. Żeby przezwyciężyć problem, bez działania nic nie osiągniemy. Nic nie zrobimy. Leżenie na kanapie w niczym nam nie pomoże, tylko działanie. Musimy uruchomić te 4 punkty po kolei i zacząć działać. Nie roztrząsaj problemu bez końca. Idź za decyzją, którą podejmiesz. Zauważ, kiedy kończy się myślenie, a zaczyna zamartwianie. Podejmij decyzję i działaj. W działaniu jest siła, moc, potęga. Power from hell. I tak, są problemy bardzo duże, które nawiedzają ludzi, że tak powiem. Są to problemy zdrowotne, są to problemy śmierci kogoś bliskiego, są problemy finansowe, przez które bardzo dużo osób przechodzi. Ale większość problemów są to problemy gówniane, które sami sobie gdzieś tam wkładamy do głowy. Nie wiem, nie mamy co robić, nie mamy kurwa o czym myśleć. Nakładamy sobie tych pieprzonych problemów w głowę i rozmyślamy o tym bez końca. Leci jakiś samolot z problemami. Albo i nie. No a więc tak, jak nie martwić się
niepotrzebnymi problemami, które sobie gdzieś tam sami przywozimy, tak jakbyśmy przyjechali z taczką wypełnioną gnojem i wyrzucili w salonie na dywan. To jest tak jak, to jest to dokładnie to samo, przynoszenie gównianych problemów z ulicy. Zajmijmy się sobą przede wszystkim. Pilnujemy własnego nosa. Nie żyjemy życiem innych ludzi. Po co nam to? Właśnie takie gówniane problemy, bo sąsiad, nie wiem, kupił sobie nową lodówkę, a nas w tej chwili nie stać na nową lodówkę i chodzimy, zamartwiamy się, bo sąsiad ma nową lodówkę czy nowy samochód. Po co to? To są właśnie gówniane problemy, które sobie sami stwarzamy. Pilnujmy własnego nosa, żyjmy własnym życiem, nie życiem innych ludzi, bo jeśli żyjemy życiem innych ludzi, to niektórzy mają o wiele lepiej niż my i dlatego się zamartwiamy, bo sąsiedzi mają to, sąsiedzi mają tamto, a my tego akurat nie mamy. Może nigdy nie będziemy mieć, a może kiedyś będziemy mieć, więc nie ma sensu tego roztrząsać. Pilnujmy własnego nosa, żyjmy własnym życiem, nie życiem innych ludzi. Kolejne, uwierz w siebie. Łatwo powiedziane, co? Uwierz w siebie. Ciężko jest uwierzyć w siebie, jeśli mamy problemy, targają nami jakieś kompleksy. No ale powiem wam, że gdzieś trzeba tą wiarę w siebie wykrzesać. No nie jest to łatwe, ale zacznijmy od czegoś małego. Zróbmy coś, co potrafimy robić, osiągnijmy jakiś pierwszy mały sukcesik. Ten sukcesik pociągnie kolejne, inne. Wiara w siebie jest długotrwałym procesem. Niektórzy mają wiarę w siebie od razu. Weźmy polityków. Oni to wchodzą i kłamią po prostu pięknie i nic nie jest w stanie im przeszkodzić, zaszkodzić, kłamią w żywe oczy. Zauważyłem właśnie też, że dużo osób inteligentnych ma problemy z wiarą w siebie. I to nie tylko ja zauważyłem, bo w książkach o tym piszą. Jakoś ludzie inteligentni bardzo roztrząsają wszystko, dużo myślą, są świadomi swoich niedociągnięć, swoich kompleksów i brakuje im tej wiary w siebie. Natomiast człowiek, który prosto bierze życie, zauważcie, no, ja wielokrotnie zastanawiałem, prosty facet, zwykły, który mówi przyszłem, poszłem, a on ma kurczę swoją firmę, biznes i zarabia niezłe pieniądze. Nie ma żadnych kompleksów. Także jeśli ludzie, którzy nie są jacyś super inteligentni, a są bardzo, nie wiem, przebiegli, właśnie mają tą wiarę w siebie, nie rozmyślają, nie zastanawiają się, tylko działają. O, i tu jest pies pogrzebany. Działają, osiągają sukcesy. Więc uwierzmy w siebie. Zostawmy gdzieś te nasze kompleksy, które mamy z boku i działajmy z wiarą w siebie. Kolejny punkcik. Nie chowaj urazy. To też jest takie, wiecie, gówniane problemy. Bo jeśli nam ktoś zrobił w życiu coś złego, większego bądź mniejszego, mamy żal do tej osoby. Myślimy o tym non-stop, gdzieś właśnie chowamy tą urazę i to siedzi gdzieś z tyłu głowy i nam przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Moim zdaniem są dwa wyjścia, żeby z tej sytuacji wybrnąć. Po pierwsze, odpuśćmy tej osobie. Wybaczmy jej, nie było tematu, zapominam, wyrzucam z głowy, wrzucam do śmietnika, nawet napisz sobie karteczkę, wybaczam tej osobie, wrzuć do śmietnika, spal, cokolwiek, zapomnij, nie było tematu. Ale jeśli tego nie potrafisz i ta uraza ciągle gdzieś tam nam zakrząta myśli, myślę, że musimy wtedy udać się do tej osoby i wygarnąć, postawić kawę na ławę. Zrobiłeś mi to i tamto, wkurwiłeś mnie, nienawidzę cię, nie lubię cię,
i powiedzieć po prostu to, co ci leży na sercu już od jakiegoś czasu. A jeśli to nie podziała, w naszym przypadku dalej będziemy mieć żal do tej osoby, bo zrobiła nam coś naprawdę kurewsko złego, to po prostu dajmy tej osobie w mordę. Nie to, żebym namawiał do przemocy, ale czasami takie rozwiązanie jest najskuteczniejsze. Dajmy mu wpysk. Powiedzmy, ty już wiesz za co. Odwróćmy się i już nigdy do tego tematu nie wracajmy. Proste? No nie do końca, ale czasami skuteczne dla naszego zdrowia psychicznego. Nie bój się zmian. Zmiany. Kochamy je i nienawidzimy. Zmiany są potrzebne w życiu. Bez zmian nasze życie zostalibyśmy w miejscu. Nieraz te zmiany przychodzą i naprawdę są ciężkie. Są ciężkie, nienawidzimy ich, ale w większości przypadków są niezbędne. Zmiana to progres. Cały czas to zmieniamy. Nawet prowadząc biznes nam wychodzi, jest super, ale w pewnym momencie dochodzimy do pewnej ściany, gdzie dalej już nie przekroczymy, nie przeskoczymy. Więc potrzebna jest zmiana. W życiu uczuciowym. Jesteśmy zakochani, wspaniały związek, ale dochodzimy do pewnego momentu, gdzie już wkrada się rutyna. Skąd ja to wiem? A, nieważne. Wkrada się rutyna i potrzebna jest zmiana. Nieraz te zmiany są bolesne, ale jak mówiłem, niezbędne. Ale niektóre zmiany są wspaniałe. Poznajemy kogoś nowego, nowe osoby, możemy zrobić z nimi fajny biznes, nowe przedsięwzięcia, nowe hobby. Coś fajnego nam się przydarzy, co odmienia całkowicie nasze życie. Także nie bójmy się zmian. Zawsze jest gdzieś delikatnie odrobina niepokoju, nawet jak zmieniamy pracę. Idziemy do nowej pracy, jesteśmy podekscytowani, ale jednocześnie się boimy tej zmiany. Zmiany nowej pracy, nowe środowisko, nowi ludzie. No jest to jak najbardziej naturalne. Zawsze boimy się czegoś nowego. Ale ważne jest, żeby bać się jak najmniej. Także jedne zmiany witajmy z otwartymi ramionami, a inne z pewną ostrożnością, ale też nadzieją, że będzie dobrze. Bo one są potrzebne naprawdę. Dobrze. To dotyczy się większości ludzi, którzy mają skłonności do pracoholizmu. Nie bierzmy na siebie zbyt wielu obowiązków pracy, czy nie wiem, jak to powiedzieć, znajomi nas o coś proszą, a my dobrze pomogę ci, następny znajomy nas o coś prosi, dobrze pomogę ci, w pewnym momencie 10 próśb i wszystkie powiedzieliśmy tak, pomogę wam i nagle nie mam jak. Bo za dużo tego się nawarstwiło. Tak jak w pracy. Nie potrafimy odmówić, nie jesteśmy asertywni i obowiązki nawarstwiają się i w pewnym momencie jesteśmy w dupie, bo nie możemy sobie z tym dokładnie poradzić. Także nie bierzmy na siebie zbyt wielu obowiązków, bo to też jest właśnie jeden z czynników zamartwiania się. Chodzimy później zestresowani, nie śpimy, bo musimy to ogarnąć, bo muszę to ogarnąć, bo presja, bo czas, boś to, bo siamto. Także bierzmy na siebie tyle obowiązków, na ile... Dykcja. Bierzmy na siebie tyle obowiązków, ile potrafimy udźwignąć. Bo po co się stresować niepotrzebnie? Jeśli walczymy z problemem i ten problem jest gówniany,
Znaczy, no, z gównianym problemem nie ma co walczyć, tylko trzeba go po prostu wrzucić do kosza. Ale jeśli już gdzieś o nim myślimy, to zajmijmy czymś swój umysł, żeby o nim nie myśleć. Nie wiem, oglądajmy, włączmy sobie jakiś serial, jakiś długi serial, kilka sezonów. Poczytajmy fajną książkę, jakąkolwiek, powieść, poezję, rozwój osobisty, biznes, cokolwiek. Nie wiem, posłuchajmy muzyki, idźmy do teatru, jak ktoś lubi, do muzeum, spotkajmy się ze znajomymi. Nie mamy znajomych, to sami idźmy na spacer. Chociaż na spacerze uaktywnia nam się myślenie, więc możemy dalej myśleć o tym problemie, nie? Ale można sobie posłuchać fajnego jakiegoś audiobooka, czy kogoś mądrego w internecie, bo są bardzo fajne programy, których ja również słucham i uczę się od tych chłopaków naprawdę bardzo wiele rzeczy. Także to polecam, pozytywne przekazy w internecie, na YouTubie. I tak, to jest to. Pozytywny przekaz. Pozdrawiam chłopaków, którzy to robią. Robicie fajną robotę, naprawdę. Dużo się od was nauczyłem. No dobrze. Odkładanie na później. Wszyscy lubimy to robić. Jeśli mamy do zrobienia coś naprawdę, co nam gdzieś tam nie leży, czy czegoś nie lubimy, zostawiamy to na później. I też tutaj też zaczyna się problem z zamartwianiem się, bo cały czas mamy to do zrobienia. Gdzieś z tyłu głowy nam to leży, że mamy zrobić tą rzecz, której nienawidzę robić. Mam zadzwonić do 10 klientów, nienawidzę dzwonić. Mam jechać na przegląd samochodem, chociaż tutaj trzeba jechać, bo jest wyznaczony termin, nie? Ale muszę wymienić opony. Nienawidzę tego robić, ale muszę to zrobić. Jest czerwiec, a ja nie wymieniłem jeszcze opon na zimowe. Także wiecie, trzeba to zrobić od razu. Czym szybciej, tym lepiej. Czym gorzej, tym lepiej. Czym trudniejsze zadanie nas czeka, tym wykonajmy go szybciej. Od razu, nie zastanawiajmy się, zróbmy to, miejmy z głowy, zobaczycie, jak to jest fajne. Wykonajmy te 10 telefonów od razu. Dostaniemy listę z pracy, zadzwoń tu i tu. Od razu bierzcie się za robotę, zadzwońcie, zobaczycie. Pół godziny macie z głowy, jest luz. A jeśli to przekładacie, idziecie spać do domu i myślicie w nocy, kurde, ja jeszcze muszę zadzwonić do tych ludzi, nienawidzę tego robić, a muszę do nich zadzwonić, czy cokolwiek innego. Nie odkładajmy na później rzeczy, które możemy zrobić dzisiaj. To naprawdę jest fajne. Nie, ja tak mówię, taki mądry jestem teraz, ale też nie zawsze to robię. Ale jeśli to robię, to wtedy czuję się fantastycznie. Mówię, no zrobiłem, kurczę, mam teraz cały dzień wolny. Nie muszę o tym myśleć. I to jest naprawdę świetna rada. Nie moja rada, bo ja nie jestem taki mądry, żeby coś takiego wymyśleć. Po prostu gdzieś to przeczytałem, od kogoś wysłuchałem. I tak, nie dawaj za wygraną. Jedną z cech ludzi odnoszących sukcesy jest to, że potrafią się pozbierać. Prowadząc biznes, czym większy biznes, tym większe problemy. Nieraz to jest dla nas po prostu jakaś abstrakcja, bo przedsiębiorcy mogą być zadłużeni na kilka milionów. To dla nas jest po prostu kosmos. I oni potrafią się pozbierać. Potrafią opracować plan, jak wyjść z tego dołka, jak wyjść z tych długów. Także zamiast zamartwiania się, podejmują działania, podejmują plan naprawy tego, co jest spieprzone. I to jest właśnie główną cechą ludzi sukcesu. Potrafią się pozbierać. Nawet im się wszystko posypie. Czytałem wiele wywiadów z ludźmi, z milionerami i wszyscy mówią jedno.
Gdybym utracił cały swój majątek, aż bardzo bym się tak nie przejął, bo została mi wiedza. Majątek można odbudować, ale wiedza, którą nabyłem przez całe lata prowadzenia biznesu, tej wiedzy nikt mi nie zabierze. Ta wiedza została w ich głowach i dzięki temu oni potrafią odbudować cały swój majątek. Większość milionerów kilkukrotnie bankrutowała, a potrafili odbudować cały swój majątek i jeszcze z o wiele, wiele większą nadwyżką. Także wiedza, szkolmy się, czytajmy fajne książki, słuchajmy ludzi, którzy odnoszą sukcesy. Także nie słuchajmy przysłowiowego Mariana, który całe dnie siedzi przed telewizorem, żona pracuje, a on nie, bo mu po co, ma 600 plus, 800 plus teraz jest. Dzięki, Jarek. Ma 800 plus, on siedzi sobie przed telewizorem, pije piwko. I on zna się na wszystkim. On zna się na biznesie, on zna się na giełdzie, on zna się na sporcie. On zna się na wszystkim. A nie ma groszy przy dupie. Nie słuchajmy takich ludzi. Posłuchajmy ludzi sukcesu. To nam naprawdę otworzy oczy. Do myślenia. Może coś fajnego w życiu osiągniemy dzięki temu. Równajmy zawsze wyżej niż niżej. Ja wiem, że to jest fajne, bo mamy jakiś swój status majątkowy, zawodowy i czujemy się fajnie, bo widzimy, że ktoś ma gorzej. No to jest uczucie takie, wiecie, no, nie jestem najgorszy, no, inni radzą sobie trochę gorzej. Ale zawsze patrzmy na tych, co mają lepiej. Tam celujmy wyżej. To nas rozwija. To nas motywuje do pracy, do działania. Często samoloty tutaj latają, bo jesteśmy blisko lotniska Bemowo. Sobie tutaj latają. Fajnie mają. Też bym sobie chciał polatać samolotem, ale mam lęk wysokości. Teraz byście powiedzieli, to przezwycięż ten lęk wysokości. No wiecie co, ostatnio, znaczy ogólnie samolotami nie boję się latać, to był żart, ale na bungee bym nie skoczył. No, za cholerę bym tam stanął, to nie wiem, jajka jak orzeszki, kurczę, bym chyba przez cały obiad bym mi zleciał tam na dół na gapiących się ludzi. Ale ostatnio sobie tak pomyślałem, że może, kurczę, w ramach przezwyciężenia swoich strachów, może bym się zdecydował, ale jeszcze nie dzisiaj, nie jestem na to gotowy. To jest zbyt przerażająca myśl. I nie myślę o tym codziennie, nie to, żebym się teraz zamartwiał, że czy skoczyć na bungee, czy nie skoczyć. Nie, nie myślę o tym. Nie skoczę na razie. Dobra. Rozwijaj takie nastawienie umysłu, które przyniesie Ci właśnie spokój i szczęście. Tak jak mówiłem wcześniej, nie słuchajmy Mariana, tylko słuchajmy ludzi, którzy odnoszą sukcesy, bądź fajnie mówią, przekazują nam fajne, wartościowe treści, czytajmy fajne książki. Po prostu napełniajmy swój umysł pozytywnymi myślami, bo i tak myślimy, tak? No każdy z nas myśli. W tej chwili słuchacie moich wypocin i też myślicie. Więc jeśli ktoś myśli negatywnie, ma skłonność do paskudnych myśli, bo wszystko będzie źle, bo wszystko się spierdoli, zastąpmy te myśli pozytywnymi. To nie jest wcale takie trudne, naprawdę. Ja też często się łapię na negatywnych myślach, mam swoje problemy większe, mniejsze i też walczę z nimi. I też mam chwilę załamania, zwątpienia, jak to dalej pójdzie, czy dam radę, czy to, czy śmo, czy tamto. Ale później przychodzi do mnie refleksja, no stary, po co ci to? I wtedy włącza się ten tryb, przełączam się na tryb pozytywny. Nie jest to proste, no ale
Nic nie jest proste, żeby kiedyś było łatwiej. No bez sensu, co? No nic nie jest proste, żeby nam życie później ułatwić, tak? Także rozwijajmy pozytywne nastawienie umysłu. To nam też pomoże w chwilach zwątpienia, załamania się. Tu mam takie fajne zdanie: staraj się czerpać korzyści z przegranych. No to też jest bardzo ciężkie. Ale może to jest trochę źle powiedziane, nie czerpać korzyści z przegranych, bo raczej z przegranych nie wyciągniemy żadnych korzyści, więc możemy tylko stracić, ale wyciągajmy naukę z przegranych. Uczmy się. Jeśli nam coś się w życiu spierdoli, w biznesie, wyciągnijmy z tego wnioski, nie popełniajmy tego błędu jeszcze raz, w nieskończoność. Bo jeśli raz popełnimy ten błąd, to jest jakaś wpadka. Jeśli 2 razy popełnimy ten błąd, to jest dla nas sroga lekcja, nauka. Ale jeśli popełnimy 3., 4. ten sam błąd, to jest nasza głupota. Ja na takich głupotach się wielokrotnie przejechałem w swoim życiu, także też trzeba sobie w pewnym momencie powiedzieć: przecież ty kurwa nie jesteś wcale taki mądry, jak myślisz, że jesteś. W pewnych aspektach jesteś po prostu głupi. Ja sobie tak powiedziałem w pewnym momencie, bo zawsze myślałem, że jakoś jestem finansowo, chociaż nie miałem nigdy dużych pieniędzy, ale jakoś sobie radziłem. Ale w pewnym momencie powiedziałem: przecież Marcin, jesteś debilem finansowym. A wiecie, dlaczego tak powiedziałem? Bo zacząłem słuchać mądrych ludzi w internecie, którzy wiedzą, jak inwestować pieniądze, jak zarabiać. Ja w pewnym momencie, no kurwa stary, no ale od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zjechać do tego zera, powiedzieć sobie: tak, jesteś idiotą w tym aspekcie. Zacznij budować na gruzach swojej głupoty coś naprawdę fajnego. Ale trzeba się do tego przyznać sam przed sobą, przed lustrem. To tak trochę nas oczyści. Ciężkie to jest, tak? Bo zawsze mamy o sobie mniemanie, że jesteśmy fajni, ale nie zawsze tak jest. Także czasami przyznajmy się do jakichś gównianych decyzji i gównianych spraw w naszym życiu, które spieprzyliśmy. Tak. I tu jest takie troszkę nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do pewności siebie. Nie pozwólmy, aby krytyka innych ludzi zniechęciła nas do tego, co chcemy robić. Mamy jakieś marzenia, jakiś cel, który chcemy osiągnąć, ale boimy się, co inni powiedzą. Wiecie co? Miejmy to w dupie. Tak naprawdę ludzi nie obchodzi nasze życie. Każdy jest zajęty sobą. No, chyba że ktoś, nawiązując do trochę wcześniejszych moich wypowiedzi, ktoś lubi żyć życiem innych ludzi i roztrząsa sobie problemy innych ludzi, przerzucając je na siebie. Ale tak naprawdę większość ludzi nie myśli o nas. Większość ludzi myśli o sobie. Także o czym ja mówiłem? Tak, żeby nie pozwolić, żeby krytyka innych ludzi odebrała nam pewność siebie. Wiecie co? Jeśli cokolwiek robimy innego niż wszyscy, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie nas krytykował. Nie ma innej opcji. Jeśli chcesz zostać aktorem, powiedzą ci: no co ty chcesz zostać aktorem? Weź ty zobacz na swoją mordę, jak ty wyglądasz, spójrz do lusterka. Przecież kamera, obiektyw pęknie, jak cię zobaczy. Chcesz zostać sportowcem, też będziesz miał falę krytyków. Falę krytyki. Kilku krytyków. Ja na szczęście w swoim życiu jakoś otaczam się fajnymi ludźmi i cokolwiek bym nie postanowił, no nie spotykam się z krytyką, z jakimś zniechęcaniem mnie. Zawsze gdzieś tam moi znajomi, rodzina mi kibicują.
I to jest naprawdę fajne. Ale założę się, nagrywając teraz, tworząc ten kanał, pojawi się krytyka i to jest 100%, bo nie mówię elokwentnie, popełniam błędy językowe, jakieś gafy, ale wiecie co? To w dupie to mam po prostu. Większość ludzi popełnia błędy językowe, większość ludzi nie mówi elokwentnie, większość ludzi popełnia gafy, a ja jestem taki jak wy. Jedziemy na tym samym wózku, kochani, więc dlatego właśnie ten program stworzyłem dla was, dla takich ludzi jak ja, żebyśmy razem sobie tutaj mogli się wspierać. I też mam taki pomysł na później, że jak już będę miał kilku odbiorców, kilka osób obejrzy moje nagrania, żeby stworzyć taki, nie wiem jeszcze, czy oddzielny program, czy w Power from Hell to zrobimy, żebyście mi opowiadali swoje historie. Swoje historie swojego życia, swoich problemów, które przechodzicie, bądź przeszliście zwycięsko, bądź ponieśliście porażkę, ale nadal walczycie. I będziemy, nie wiem jeszcze, czym będziemy mówić będę czytał, bądź mówił o tej sytuacji, która was spotkała, czy nagramy wideo, że sami to powiecie. Jeszcze to wszystko będzie w fazie, na razie w fazie pomysłu, ale coś takiego chcę zrobić, żeby pokazać problemy nas, zwykłych ludzi, że potrafimy z tego wyjść, z jakiegoś gówna, że walczymy z pewnymi problemami, że nie poddajemy się. Czy poddajemy się i że jesteśmy tak nisko i prosimy o ratunek. I żeby to było dla was, od was dla was. Myślę, że to będzie fajny pomysł. Także jeśli będziecie mieć pomysły, bądź macie jakieś takie właśnie swoje ciężkie przeżycia i chcecie się z nimi podzielić, no to zapraszam. Napisz, tam jest w komentarzu, poproście o kontakt, albo tam będzie adres mailowy, jest pod spodem, jest kontakt do mnie, także zapraszam, kochani. Dobrze. Właśnie, skończ w końcu z nawykiem zamartwiania się. Tak zbliżamy się ku końcowi. Nie przejmuj się błahostkami. Teraz będziemy tak jechać troszkę szybciej, żeby podsumować to, co powiedzieliśmy. Nie przejmujmy się błahostkami. Mówiliśmy o tym, prawda? Żeby zastąpić zamartwianie się działaniem. Bardzo ważne. Tak. I to jest fajne. Chociaż jeśli masz problemy i przechodzisz przez to, to trochę pomaga, a trochę nie. A więc to też przeminie. Każdy problem przeminie. Każdy problem przeminie i wyjdzie w końcu słońce za tych pierdolonych chmur. Też sobie to powtarzam, że kiedyś przeminę moje problemy, chociaż to jest cholernie długa droga jeszcze, choć mam nadzieję, że nie aż tak długa, ale to też przeminie. Niezależnie jakie problemy nami targają, to one przeminą. Wszystkie przeminą. Prędzej czy później. Oby prędzej. Modlitwa i medytacja. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły jakieś duchowe. Każdy wierzy w kogo chce. Nie będziemy tu mówić o religii, o wierze, ale jeśli wierzysz w kogokolwiek, w Boga, jesteś buddystą,
satanistą, kimkolwiek, wierzysz w Jehowa, nie wiem, bez różnicy. Modlitwa pomoże. Zwróć się do tego wyższej siły, wyższego umysłu. Poproś o pomoc. Być może przyjdzie z pomocą. Być może nie. Kto to wie. Ale modlitwa i medytacja powinny pomóc. Ja osobiście nie medytuję. Chciałbym się tego nauczyć, ale nie potrafię, bo zawsze jak siadam z zamkniętymi oczami, to od razu zasypiam. No. Wiecie, jak będziecie mieć 50 lat, to nie jest tak łatwo. Dobra. Pozytywne myślenie. Mówiliśmy o pozytywnym myśleniu. To jest fajne zdanie. Myśleniem sami siebie budujemy, bądź sami siebie unicestwiamy. To jest prawda. To, co jest tu, to jest wszystko w naszym życiu. To, co myślimy, materializuje się. No nie zawsze tak, jakbyśmy tego chcieli, ale zauważmy, że jeśli jest ten problem, o którym mówimy, nasze problemy, i zamartwiamy się tym, ja na przykład po sobie widzę tak, jeśli się tym zamartwiam, czuję cholerny ciężar nad sobą. Widzę nad sobą czarne chmury. I to mnie przytłacza. Umysł mam taki zamglony, zamulony jestem. Ale jeśli rozgonię te czarne chmury i myślę pozytywnie, nagle wychodzi słońce, wyłaniają się te promyki słońca przysłowiowego i zaczyna umysł pracować. Zaczynają pojawiać się pomysły, zaczyna pojawiać się nadzieja. I to jest właśnie to. Twórzmy sobie swoją przyszłość. Nieraz świat jest złośliwym skurwysynem i będzie nam rzucał kłody pod nogi. To jest fakt. Ale przeskakujmy przez te kłody. Nie napędzajmy na siebie czarnych chmur swoim myśleniem. Jak już jesteśmy w tym, głównie w tych problemach, po co jeszcze się zadręczać i brać na barki ten ciężar swoich myśli? Myślmy pozytywnie. To jest o wiele lepsze. To nam pomoże przynajmniej. Nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Chociaż z drugiej strony powiem wam, że takie pozytywne, nieprzemyślane, pozytywne podejście, hura optymizm też jest zdradliwy, bo możesz na przykład sobie pomyśleć, kurczę, wezmę sobie, mam stabilną pracę, też praca nigdy nie jest stabilna. Czy to jest swój biznes, czy praca na etacie, nigdy nie jest stabilna. Zawsze coś się może wydarzyć, że stracimy tą pracę, bądź zbankrutujemy, niestety. Ale hura optymizm nam podpowiada, mam fajną pracę, zacząłem, wezmę sobie kredyt na dom za 1 000 000 złotych. Przecież będę pracował, przecież będzie wszystko dobrze. Przecież nic złego nie może się zdarzyć. No niestety, czasami może się zdarzyć. Więc też taki hura optymizm jest niedobry i trzeba zawsze gdzieś mieć tą z tyłu głowy czerwoną lampeczkę, że poczekaj. A jak przyjdzie covidzik i znów nas pozamykają, skąd wezmę pieniądze na kredyt? A jak coś się stanie innego, bądź złamie nogę, bądź zachoruje? Także pozytywne myślenie jak najbardziej, ale też racjonalne myślenie. Pokonywanie strachu jeszcze nam zostało. Właśnie. I tak jak mówiłem wcześniej, strach przyciąga to,
czego się boimy. Te czarne chmury. Jeśli się czegoś boimy, przyciągamy to. No tak jest. Zawsze te złe rzeczy szybciej przyciągniemy do swojego życia niż dobre. Dobre rzeczy jest cholernie trudno przyciągnąć. Złe? Nawet nie zdążysz o tym pomyśleć, już ci się zła rzecz dzieje. Tak jak tak stworzony jest ten świat. Także pokonywanie strachu, jeśli się czegoś boimy, to zróbmy to. Skoczmy na bungee, tak? Kiedyś to zrobię. Także jeśli się czegoś boimy, to zróbmy to. A strach minie. Boisz się prowadzić samochód? Naucz się tego. Strach minie. Boisz się wody? Bardzo wiele osób boi się wody. Boją się pływać. Boją się utopić. Naucz się pływać. Strach minie. Róbmy to, czego się boimy. To nam w życiu pomoże. Strach jest tylko w naszym umyśle. Znaczy, są sytuacje, gdzie naprawdę strach jest potrzebny, bo strach jest po to, żeby uratować nam życie. Jeśli jest zagrożenie, jeśli napierdala na ciebie 5 typa z bejsbolami, no to nie powiesz, stawię im czoła, strach minie. No nie, wtedy spierdalasz, bo stracisz zdrowie albo życie, tak? Także są różne rodzaje strachu. Czy w czasie wojny boisz się o swoją rodzinę, o swoje życie, więc uciekasz albo walczysz. Wtedy strach minie, jeśli pójdziesz walczyć, tak? No, ale nie mówmy o tym, bo o wojnie po co się bać? Rzeczy, na które nie mamy wpływu. I tutaj nasuwa się taka myśl, że strach po prostu prowadzi do porażki. Jeśli się boimy otworzyć swoją firmę, nie otworzymy jej. Porażka. Bo może byśmy osiągnęli wspaniały sukces. Jeśli boimy się iść na studia, bo myślimy, że jesteśmy za głupi, porażka. Bo może się okazać, że na tych studiach się odnajdziemy i zostaniemy wybitnymi naukowcami, prawnikami, czy kimkolwiek jakiś fajny zawód zdobędziemy. I będziemy w tym świetni. Także strach prowadzi do porażki. I jak mówiliśmy wcześniej, żeby tej porażki uniknąć, strach trzeba pokonać. Proste? Wcale nie. Cholernie trudne. Ale nic nie jest łatwe. Życie jest ciężkie, trudne. Dlatego trzeba pokonywać swoje lęki, swój strach i iść do przodu. Rozwijać się, myśleć pozytywnie, ale bez przesady. Co nam jeszcze może pomóc, aby przezwyciężyć zamartwianie się? Jest bardzo fajny sposób, a mianowicie jest fajny i banalnie prosty. A mianowicie jest to sport. Wysiłek fizyczny uwalnia endorfiny w naszym mózgu. Zaczynamy czuć się szczęśliwi, hormon szczęścia. Jakikolwiek to jest sport. Możemy zacząć biegać, grać w piłkę, w siatkówkę. Siłownia jest świetnym rozwiązaniem. Jakikolwiek sport. Rower. Rewelacja. Chociaż ja nie jeżdżę na rowerze, ale kiedyś jeździłem. Dlatego wiem. Sport. Najgorzej siedzieć w domu, na kanapie, tak jak mówię, zamartwiać się. Kiśniesz. Kiśniesz, po prostu robisz się spleśniałym ziemniakiem. A wychodząc z domu, idąc na siłownię, idąc pobiegać sobie,
Po prostu ruszając się, nie dość, że poprawiamy swoje zdrowie, swój stan zdrowia fizycznego, ale też stan zdrowia psychicznego. Naprawdę polecam. Jeśli masz problemy i przytłaczają cię, siedzisz w domu, chodzisz z kąta w kąt, nie wiesz, co ze sobą zrobić, poćwicz sobie. Naprawdę, mi to bardzo pomaga. Ja chodzę na siłownię, pewnie jeszcze nie widać, ale będzie widać. I nieraz się nie chce, naprawdę, nieraz się nie chce. Nieraz ten problem tak nas przytłacza, że po prostu ciężko jest wyjść z domu. Ale zapewniam Was, że jak już weźmiecie tą torbę na siłownię, jak pójdziecie, skończycie ten trening, poczujecie się znacznie lepiej. Naprawdę super sposób. Sport banalny, niedrogi, nieraz za darmo, bo biegać można iść za darmo. A tak skuteczny. I podsumowując, użalanie się nad sobą jest nie tylko stratą czasu, ale jednym z najgorszych nawyków. Nie róbcie tego. Szkoda zdrowia, szkoda życia. Podejmijmy działanie, myślmy pozytywnie, jakoś się ułoży. Życzę Wam wszystkim, żebyście jak najszybciej wyszli ze swoich problemów, większych lub mniejszych. O gównianych problemach nie mówię, bo jeśli ktoś ma gówniane problemy, to sam je sobie stworzył, więc może w każdej chwili je wypierdolić do kosza. I tyle. Tak więc wyciągnijcie moc z piekła, przez które właśnie przechodzicie i rozpieprzcie tą mocą wasze problemy, bo to jest właśnie power from hell. Stańcie się królami waszego piekła. To wy tam powinniście rządzić. Pamiętajcie, przesłać mi swoje historie. Hej.